Witajcie. Dzisiaj kontynuacja tematu z poprzedniego odcinka. Odrodzona nadzieja. Przy okazji składania zestawu hełmu Dartha Vadera, gdzie notabene też jest bardzo ciekawa postać. Oczywiście biorąc pod uwagę te pierwsze 6 odcinków, 6 filmów, które były. Fani wiedzą, że pierwsze były nakręcone późniejsze części niż te pierwsze, czyli jak najpierw był Anakin, a później stał się Darthem Vaderem. Też przemiana tej postaci, też pokazania, jak w człowieku, w każdej istocie może zatracić się myślenie i wiedza o tym, że mamy tą nadzieję ciągle. Notabene nadzieja, dla mnie przynajmniej, w każdym aspekcie jest w człowieku, tylko są momenty, kiedy my jej nie dostrzegamy albo nie chcemy dostrzec. Bo tak nas przytłacza wszystko dookoła, każda rzecz, każda sytuacja, jakieś przykre sprawy, jakieś sytuacje losowe, które odbierają jak gdyby zdolność patrzenia na tą nadzieję. Jednak ta iskra zawsze jest w nas, a my ją tylko przykrywamy kolejnymi warstwami rzeczy, sytuacji, działań i nie dostrzegamy. Więc tak na przestrzeni lat zauważyłem taką jedną tendencję, że mamy naprawdę mocne wskazania na to, żeby się dołować. Bardzo, bardzo. I takie myślenie dość negatywne, co skutkuje takim, a nie innym efektem. Mamy zapętlenie myślowe, zamiast podchodzić do sytuacji, że to nie kolejny problem, tylko wyzwanie i podołam mu, boję się, owszem, jestem świadomy tego, że jest we mnie strach, ale podchodzę, przybieram zbroję i idę napierdzielać, tak? No, musi się udać. Wierzę w to, że się uda i staram się w taki sposób, żeby się udało. Natomiast jeżeli mamy zapętlenia, że to jest tragiczna sytuacja, z tego nie ma wyjścia, że to się nie da rady zrobić, nie szukamy tej drogi wyjścia, to nic się nie zmieni. Będzie dalej tak samo. A jednak jak próbujemy, nawet jak się nie uda, bo są sytuacje, kiedy nam się nie uda i potrzebujemy pomocy kogoś z zewnątrz, żeby się to udało, a nawet nie wiemy, że potrzebujemy, dopiero z biegiem czasu dochodzi do nas ta świadomość, że będziemy potrzebować kogoś z zewnątrz. Więc możemy sobie powiedzieć wtedy, zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, żeby temu przeciwdziałać, ale się nie udało. I nie dołować się tym, że się nie udało, bo porażki są po to, żeby wyciągać lekcje i wnioski, żeby na przyszłość żeby na przyszłość to uniknąć. Więc najlepiej się uczymy na porażkach, żeby osiągnąć jakikolwiek większy sukces w czymkolwiek. To jest porażka, bo z niej wyciągamy największe lekcje. I najbardziej to analizujemy. I ważne, żeby analizować. Ale wracając typowo do nadziei, bo pierwotnie jesteśmy zbudowani w sobie jako dzieci i później nastolatkowie. Zauważcie, że dzieci mają najwięcej w sobie nadziei, takiej pozytywnej i takiej czystej, nieskazitelnej, można by powiedzieć. Wybaczcie, krótka przerwa, bo telefon miałem akurat. Wracając. Dzieci mają najczystszą tą nadzieję i niestety my, jako dorośli, często w nich
ją zabijamy, albo przynajmniej bardzo mocno osłabiamy, mówiąc im, że to się nie da, tamto się nie da, tego nie wolno, siego nie wolno. I one, mając swoje wyobrażenia, no to no mają zawód w sobie, że jednak chciały i ktoś je stłamsił. Więc też tak lepiej, tak a propos rodziców, że też popełniałem te błędy. Owszem, zanim doszedłem do tych wniosków, to też multum tych błędów popełniłem, mówiąc, że się nie da. Natomiast warto jest rozmawiać, czemu wy uważacie, że tak się nie da, aczkolwiek może to dziecko dane będzie miało taką pasję w sobie, to co już mu wspominałem w poprzednim filmiku, że może być taka osoba, która będzie tak dążyła do tego celu, żeby właśnie dana rzecz się udała, że to sprawi, że coś, co my uważamy, że jest niemożliwe do zrobienia, to ten ktoś to właśnie zrobi. Kiedyś mi ktoś powiedział bardzo cenne słowa, że zawsze jest tak, że jak się coś nie da, to w końcu przyjdzie ktoś, kto nie wie, że się nie da i to zrobi. I nagle to zrobi. Coś, co było niemożliwe albo graniczyło z cudem i się udało. Bo my, jako ludzie, jako istoty, jesteśmy nieograniczeni swoim umysłem i swoją wyobraźnią. Tylko jesteśmy tłamszeni. Powinniśmy w sobie troszkę odzyskać na podstawie wiedzy zdobytej, doświadczenia, tą nadzieję w nas i zdolność do marzenia. Zauważyłem, że wielu dorosłych przestało marzyć, przestało pragnąć tych marzeń i zaczęli się tak psychicznie i fizycznie później starzeć. Natomiast uważam, że powinniśmy jednak mieć te pragnienia dotyczące marzeń i to, co chcielibyśmy osiągnąć w życiu, bo to nam daje jak gdyby cel życia. Tak przynajmniej ja uważam. I tak zauważam wokół siebie taką tendencję, że bardzo mało ludzi po prostu marzy. Wpychając marzenia w domenę dzieci, a nie w ogóle człowieczeństwa. A co za tym idzie, no można rozwinąć temat na bardzo, bardzo, bardzo szeroko, bo to też wchodzi w aspekt, jak traktujemy innych ludzi. Bo to jest bardzo mocno powiązane. Psychologia bardzo też dużo mówi na ten temat. I to, co my mamy w głowie, to, co zapętlamy, ma ogromne znaczenie. Więc taka konkluzja na dzisiaj. Zwróćcie uwagę, czy wy czasem nie zabijacie w sobie, albo ją zakrywacie, chodzi o nadzieję, i też wokół siebie, czyli powiedzmy dzieci, małżonek, brat, siostra, czy czasem nie chcecie przerzucić jak gdyby swojego myślenia na innych, a później sami zapętlacie otoczenie wokół siebie w negatywne. Ktoś też powiedział, że jeżeli chcesz zmienić świat, to zacznij zmieniać siebie. Jeżeli ty zauważysz w sobie jakieś rzeczy, które warto byłoby zmienić, bo nie przynoszą pozytywnego efektu, to po jakimś czasie zwrócisz uwagę na to, jak się zmienia otoczenie wokół ciebie, jak się zmienia nastawienie, myślenie, jacy ludzie wokół ciebie się pojawiają i jak ich przyciągasz. A to wszystko jest zależne od takiego fundamentu jak nadzieja i radość życia. Trywialne hasła, bardzo trywialne hasła, powtarzane przez wielu coachów i ludzi w internecie, na Instagramie, na Facebooku.
Ale to jest taki fundament bardzo prosty. Bardzo prosty, gdzie bardzo ciężko jest to spełnić, żeby myśleć pozytywnie. Bo jesteśmy bombardowani negatywem z każdej, ale to każdej strony. Trzeba się odciąć od tego wszystkiego i myśleć po swojemu. Dzisiaj Was z tą konkluzją zostawiam. Pomyślcie, zastanówcie się. A ja się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. See ya.